Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, ale też rozwojowi osobistemu, rozwojowi duchowemu. Bez tego dzisiaj się nic nie obejdzie. Tak prawdę mówiąc, dzisiaj specyficzny temat, tak jakby dalsza część, rozwinięcie tematu kreacje. Dzisiaj będziemy mówić o stwarzaniu. Pobawimy się, powiedzmy, w bogów. Poznacie pewną wiedzę, myślę, że bardzo ważną. Ja wiele lat temu, dzisiaj to się śmieję sam z siebie, usiłowałem stworzyć taką, wiecie, modlitwę, taką stwórczą, która pozwoli mi od razu kreować jakieś, powiedzmy, różne historie. A więc zastanawiałem się, próbowałem różnych słów i tak dalej, i tak dalej. To było wiele lat temu. Jeszcze raz powtarzam, dzisiaj śmieję się sam z siebie, z tych moich usiłowań. Przepraszam, troszeczkę zwiększę tutaj głośność nagrywania. I to wymagało po prostu wieloletniej pracy nad zrozumieniem pewnych zasad. Czy to oznacza, że ja już wszystko wiem w życiu? Nikt nie ma ani jednego człowieka, który by wiedział po prostu wszystko. I jeżeli ktoś w jakiś sposób usiłuje tylko drugim zwracać uwagę, że źle robią i tak dalej, to nieprawidłowo, coś za dużo, coś za mało i tak dalej, no to myślę, że to jest rodzaj jednak arogancji. W każdym z nas jest taka arogancja większa lub mniejsza. Staram się też wyplewiać z siebie ten chwast takiej arogancji. Chyba że ktoś mnie bardzo arogancko traktuje, to ja potrafię też być bardzo wielkim arogantem, żeby dać nauczkę, że tak powiem, bo nie można przechodzić obojętnie nad tym, coś złego się dzieje. Trzeba zwracać uwagę w taki lub po prostu inny sposób. O czym w takim razie? Posłuchajcie, temat w ogóle będzie dla mnie bardzo trudny. Dla wielu z Was, którzy są już na tej ścieżce rozwoju, może wydać się to, co mówię, banałem, oczywistością, ale jest masa ludzi, którzy po prostu nie wiedzą o tych wszystkich prawach odkrywanych, więc proszę wszystkich tych, którzy już wiedzą więcej niż inni, też o pewną łagodność w ewentualnych ocenach, a najlepiej w ogóle bez ocen. Jeżeli ktoś jest mądrzejszy ode mnie, ma większą wiedzę i chwała Bogu za to, bo to jest normalne, to po prostu będę dziękował też mu za to, że był obecny, że wysłuchał. Najwyżej podzielicie się może właśnie ci ludzie z innymi dodatkowymi jakimiś spostrzeżeniami. Natomiast ja dzisiaj przedstawię to, co ja wiem, co ja stosuję w miarę możliwości, bo też błądzę jak każdy człowiek. Czasami cofam się, ale później znowu to jest takie cofnięcie jakby do zrobienia po prostu rozbiegu sobie do skoku dalej. I jak każdy popełniam wiele błędów, ale błędy to są błogosławione chwile, dlatego że dzięki tym błędom możemy po prostu możemy widzieć, gdzie jesteśmy. Później te stare błędy widzimy w pewnej przestrzeni, widzimy, gdzie myśmy się już znaleźli. O, tych błędów już nie popełniamy, za to popełniamy jeszcze inne. A więc słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Że przejść do rzeczy, to ja mam udostępnić tu sobie ekran i mamy właśnie prezentację. Momencik, pokaz slajdów od początku. I zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. A więc będziemy mówić o świadomości jako niezwykłej postaci stwórczej energii. Ten temat, od razu powiem jeszcze raz, nie jest łatwy. Dojrzewałem do niego przez wiele lat, aż w końcu wyszedł, że tak powiem, na powierzchnię. Kilkakrotnie robiłem wykłady na ten temat. Pewne elementy oczywiście jeszcze podrasowywałem, bo się dowiedziałem w trakcie o innych rzeczach. Zaczynamy, czas start. Świadomość niezwykła postać stwórczej energii. I tu, kochani, na początek motto, który wielu z Was zna, fragment z jednej książek z trzeciego tomu Donalda Neila Walsha.
jeśli leży ci na sercu to przesłanie, to ponieś je w świat. Nie martw się tym, czy zostanie zbrukane, ono samo się obroni. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Daleko ważniejsze jest to, jak dobrze przesłanie jest przekazane, niż jak dobrze zostanie przyjęte. Więc także to uczysz tego, co sam musisz opanować. Nie trzeba najpierw osiągnąć doskonałości, aby głosić doskonałość. Nie trzeba najpierw dostąpić duchowego mistrzostwa, aby głosić duchowe mistrzostwa. Nie trzeba najpierw znieść się na najwyższy szczebel ewolucji, aby głosić najwyższy poziom ewolucji. Staraj się tylko być szczery, autentyczny. Jak mówiłem, rozmowy z Bogiem, tom 3, Neil Donald Walsh. I jeszcze jedna sprawa, ciekawostka, cytat. Nasza obecna nauka nie może poradzić sobie ze świadomością, mimo że fizycy kwantowi mogą wyjaśnić pojęcie świadomości. W chwili obecnej nasza fizyka jest niekompletna. Nie radzimy sobie ze świadomością wpływającą na inne fizyczne przedmioty. Po prostu nie wiemy, jak sobie z tym dać radę. Dr Claude Swanson, fizyk z Massachusetts Institute of Technology. Ciekawe stwierdzenia dotyczące fizyki kwantowej, fizyki stwarzania niejako. Będziemy właśnie tym się za chwileczkę zajmować. Posłuchajcie, świadomość jest z tego, co ja odkryłem u innych oczywiście, bo ja niczego nie odkryłem, ja tylko uczyłem się po prostu od wielu innych ludzi. Świadomość jest formą stwórczej energii. Istniejemy, więc myślimy. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. I tutaj cytat z profesora Sedlaka: myśl jest jednocześnie i informacją, i energią, a my sami zmaterializowaną, czyli bardzo gęstą postacią energii, obdarzoną świadomością. Świadomość jest więc stanem energetycznym, czyli myśl stwarza. I myśli są równie konkretne i materialne jak tomy dzieł naukowych. Potrafią istnieć nawet po śmierci fizycznej człowieka i przychodzić do jego kolejnego wcielenia. Posłuchajcie, mam taką prośbę, że nie będę już w tej chwili podawał z tytułu książek, autorów i tak dalej, tylko będzie to po prostu przekaz tych głównych rzecz jasna myśli. Myślą możemy zmieniać i tworzyć naszą rzeczywistość, nasz świat, zgodnie z naszymi potrzebami i intencjami, ale uwaga, w zgodzie z najwyższym dobrem wszystkich istot. Inaczej negatywne intencje i działania obrócą się wcześniej czy później przeciw ich twórcom. Kiedyś Kartezjusz, René Descartes, powiedział: myślę, więc jestem. Nie zgadzam się w ogóle z Kartezjuszem. Zresztą do tego pana mam wiele pretensji. On między innymi mówił o zwierzętach, że to są machiny. Jeżeli zwierzę zostaje skrzywdzone przez człowieka, więc bite, maltretowane i wydaje jakieś jęki i tak dalej, to jest tylko, odgłos uszkodzonej machiny. Ten człowiek akurat nie jest dla mnie żadnym autorytetem, niestety. Dalej, niejaki Karol Marx powiedział kiedyś: byt określa świadomość. Guzik prawda, bo to świadomość określa poziom naszego bytu. Wydawałoby się, że wystarczy mieć pieniądze i będę mądrym człowiekiem, będę na wyższym poziomie rozwoju. Absolutnie nie. Wiecie doskonale, że znamy wielu ludzi, którzy mają ogromne pieniądze i kim oni są. I są ludzie, którzy mogą być materialnie biedni i mają zupełnie inny poziom świadomości. I dlatego uwielbiam genialnego Szekspira z jego powiedzeniem to be or not to be, być albo nie być. Zresztą myślę, że wszystkie sztuki, które Szekspir napisał, pisał w pewnym natchnieniu, w pewnej wizji, która mu po prostu schodziła. Ale uwaga w tej chwili. Posłuchajcie, zważaj na swoje myśli, bo będziemy mówić o myślach, o aktach stwórczych i tak dalej. Zważaj na swoje myśli, gdyż przemienią się w słowa. Zważaj na swoje słowa, gdyż przemienią się w czyny. Zważaj na swoje czyny, gdyż przemienią się w nawyki. Zważaj na swoje nawyki, gdyż przemienią się w twój charakter. Zważaj na swój charakter, gdyż on będzie twoim losem.
A więc uwaga, naprawdę powinniśmy być ostrożni. Zresztą jest powiedziane również w Biblii, którą studiowałem na swoje własne potrzeby, odpowiedz za każde słowo, za każdą myśl swoją. To nie chodzi o straszenie, że jakieś tam powiedzmy sędziowie będą, sąd ostateczny, a jak sąd ostateczny, to jakieś inne jeszcze pośrednie sądy powinny być, że nas od razu skażą i tak dalej, i tak dalej. To nie o to zupełnie chodzi. I teraz więc pytanie, jak stwarzać upragnione? Otóż akt stwórczy, kochani, przebiega od takiej myśli pierwotnej, od takiej idei, zamysłu, poprzez projektowanie, nadawanie kształtu, powzięcie decyzji i dopiero później to podjęcie decyzji to jest powiedzenie stwórcze amen, czyli niech się stanie. I później dochodzi do materializacji, przepraszam. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś związku, mieszkacie może w bloku, marzy wam się dom własny, a więc powstaje taka myśl, taka idea. Kochani, zbudujmy dom. No ale jak? Jaki to ma być dom? A więc zaczynacie szukać katalogów, planów i tak dalej. W wyobraźni powstaje ten dom, już powstaje również na rysunkach technicznych, są wizualizacje komputerowe i tak dalej. I później powstaje decyzja. Tak budujemy dom. Tylko że jest sprawa taka, że ktoś może powiedzieć, dobrze, ale skąd pieniądze, skąd materiały? A co to mnie obchodzi? No to następny akt stwórczy, idziemy do banku, może bierzemy kredyt, może liczymy na pomoc bliskich, albo my mamy własne pieniądze, bo mamy potężne oszczędności, na przykład 500-700 tysięcy, może 1 000 000 złotych i tak dalej, i tak dalej. Nie rozważam tego w tej chwili. I oczywiście teoria jest bardzo prosta. Wystarczy to jedno czerwone zdanie, a pytanie, jaka jest po prostu praktyka. I tutaj słuchajcie, jak mówi Neil Donald Walsh, myślenie, bo stwarzamy myśleniem, myśli są stwórcze, myślenie jest wyjątkowo ślamazarną metodą stwarzania. Lepiej po prostu zwyczajnie być. To jest wniosek między innymi z jego cudownego cyklu Rozmowy z Bogiem i tylko trzeba się zastanowić, co jednak oznacza słowo być. Więc słuchajcie, zawsze najpierw stwierdzenie bycia w duchu tym, kim już jestem. Ja jestem, czyli jam jest. Kiedy byłem małym chłopcem, chodziłem z rodzicami do kościoła. Była taka ambona, czyli miejsce, gdzie ksiądz wchodził, z góry patrzył na tych swoich tak zwanych wiernych, głosił słowo i na tej ambonie było napisane znaczy takie wyrzeźbione litery jam jest, którym jest. Kompletnie tego nie rozumiałem. E, Czwarta, piąta klasa, później w 7 klasie to uważałem, że to jest jakaś bzdura. Później również uważałem, że to jest jakiś miszmasz, nie wiadomo o co chodzi. Dopiero po wielu, wielu latach zacząłem rozumieć, co oznacza jam jest. Czy doszedłem do ostatecznej wiedzy? Na pewno nie, ale myślę, że jestem na dobrej ścieżce. A więc zawsze stwierdzenie bycia w duchu tym, kim już jestem, ja jestem. To jest to być, jam jest. I jest powiedziane, jeżeli wywyższycie wszystkie rzeczy do ducha, one już istnieją. Najpierw jest duch, później jest materia, najpierw jest idea, myśl, a dopiero później to się wszystko materializuje. W duchu stwarzamy. W duchu stwarzamy nasze dzieci, które przychodzą na świat. Kochanie, a może byśmy mieli dziecko? Oczywiście, jak wiemy, jak się dokonuje ten akt stwarzania poprzez stosunek płciowy, zapłodnienie i tak dalej, mówiąc tak naukowo, ale taka myśl, oczekujemy tego dziecka, wyobrażamy sobie, jakie ono będzie, jakie będzie miało włosy, oczy i tak dalej, kim zostanie. Jest ta idea. I teraz, ale do tego coś jest bardzo ważnego, bardzo potrzebne. Tyle, że w tym wszystkim potrzeba wiary, ogromnej wiary. I tu posłużę się akurat słowami pewnego człowieka. E, Jezus kiedyś gdzieś tam chodził, załóżmy w Palestynie dzisiejszej, Judei czy gdzieś tam,
No i razem z tymi swoimi uczniami głodni byli, do niego mówią: mistrzu, potrzeba chleba, ale są jeszcze 4 miesiące do żniw. Co będziemy jedli? A Jezus odpowiedział: spójrzcie na pola. Są one już białe pod żniwo. Czy to znaczy, że mieli zjadać zielony jęczmień? Nie. Jezus w ogóle stosował w swoich tych wszystkich naukach masę metafor. Wielu uczniów odeszło od niego, mówiąc: trudna jest jego mowa, któż ją wyrozumie? Jak widzicie, sypię cytatami, bo naprawdę studiowałem różne księgi, w tym Biblię, i niektóre słowa po prostu zapadały mi głęboko do głowy. Spójrzcie na pola, są one już białe pod żniwo. Wiary trzeba. Czy to znaczy, że macie jeść te ziarna, czy macie jeść ten upieczony chleb? A może spotkamy człowieka, który gdzieś tu mieszka blisko, wyjdzie do nas, powie: słuchajcie, widzicie, że idziecie z daleka, może jesteście głodni, chętnie was przyjmę, bo rzadko widzimy się po prostu z ludźmi, z wędrowcami, uczynicie mi wielki zaszczyt. A więc jest wielka wiara w tym, że zawsze nasze problemy, które ja nazywam zadaniami do rozwiązania, zostaną rozwiązane. Tylko my za bardzo ufamy własnemu rozumowi i temu, że to ja sam mam to załatwić, ale jeszcze o tym będziemy mówić. A więc proście wierząc, że otrzymaliście to teraz. I wiecie, że tu jest ogromny problem, bo jak to? No proszę o pieniądze, bo nie mam, puste mam kieszenie i jak to mam? To znaczy, że co, już mam w tych kieszeniach te pieniądze? Trzeba oczywiście czasu, ale proście wierząc, że otrzymaliście to już teraz, bo trzeba czasu tylko na materializację. I teraz zajmijmy się tą sprawą tych dwóch kluczowych słów: jam jest. Co to oznacza w afirmacjach, które warto i wręcz należy stosować? Co to oznacza i jakie te słowa mają moc? Dlaczego ja? Zastanówmy się. Jam to znaczy, że ja. To znaczy, że kto? Ja po prostu przedstawia boskość. Teraz wyobraźmy sobie, jakby się przedstawił Bóg, gdybyśmy go spotkali. Bóg, absolut, genialny kreator, ten cudowny stwórca, przesiąknięty ogromną miłością, jakby się przedstawił. Nazwałby się: ja jestem Bogiem, albo miałby jakieś imię i tak dalej, i tak dalej. To my, ludzie, nadajemy imiona. Generalnie powiedziałby ja. A teraz wyobraźcie sobie, co powiedziałoby dziecko, które się urodziło, w tej chwili się urodziło, ale posiadało dar mówienia. I gdyby zapytać go: a kim ty jesteś, to co by odpowiedziało? Jestem Piotruś, jestem Danusia, jestem Zosia, jestem Janusz i tak dalej. Jeszcze nikt mu nie nadał imienia, to rodzice nadają imię. Ono by pewnie powiedziało po prostu ja. I ja przedstawię, jeszcze raz powtarzam, po prostu boskość. Ja to jest przedstawienie siebie, to jest twierdzenie mojej obecności, mojego istnienia, którego źródłem jest absolut. Ojciec, matka, Abba, Amma. To stwierdzenie mojej boskości jako boskiego dziecka, czyli ja, Bóg. A więc w tym sensie każdy z was jest Bogiem. A to nie wiecie, że bogami jesteście? No, kiedyś powiedział Jezus do faryzeuszy. Jeżeli przyjmujemy w Kościele katolickim, jeżeli się mówi na mszach, że zaprawdę powiadam wam, że dziećmi Boga jesteście i tak dalej, no to jesteśmy dziećmi Boga i sprawa załatwiona. Ja Bóg, ja bogini. I teraz jam jest przekształcamy na ja jestem. Od razu powiem, że to nie jest to samo. Wymiar duchowy słów jam jest znacznie poważniejszy niż tylko ja jestem. Ale dobrze, zastanówmy się, dlaczego jestem. Co oznacza jestem? Jestem wyraża doskonałość boskiego istnienia, doskonałość boskiego odwiecznego trwania, doskonałość boskiego działania. Czy Bóg umiera? Nie. Bóg trwa, Bóg jest, Bóg istnieje. Czy Bóg choruje? Nie. Czy Bóg
ma jakieś wady? Nie. Chociaż oczywiście po ludzku obciążamy go za zbrodnie, które myśmy jako ludzie dokonali, jak Bóg mógł do tego dopuścić, czy coś tam rodzaju, nie chcę rozszerzać tego tematu. To trzeba naprawdę głębokiego zrozumienia. W takim razie to słowo, to stwierdzenie jam jest, wyraża stan boskiej doskonałości we mnie, jeżeli mam się za dziecko Boga. Teraz jeszcze pytanie, a kto jest synem, córką Bożą? Bo są synowie ludzcy, tak zwani, córki ludzkie i są synowie, córki Boże. Jeszcze będziemy pewnie o tym mówić. I teraz, jeżeli na przykład mówimy jam jest zdrowiem, taka afirmacja, jam jest zdrowiem, wyraża duchowy, boski stan zdrowia we mnie. To jest dosłownie boska, bardzo mocna afirmacja, gdzie przywołujemy boski byt do działania w nas i poprzez nas. Jam jest zdrowiem. Wyraża duchowy, boski stan zdrowia we mnie. Jam jest miłością. Wyraża duchowy, boski stan miłości we mnie. Jam jest bogactwem. Wyraża duchowy, boski stan bogactwa we mnie. A tutaj mówiąc już o bogactwie, nie chodzi tylko o bogactwo materialne, bogactwo na przykład duchowe. Pytanie, czy Bogu czegoś braknie? To nie jest kreatorem, a więc ma wszystko. A więc powinniśmy rozumieć, że jeżeli my jesteśmy faktycznie dziećmi Boga, to też mamy dostęp do całej obfitości wszelkich dóbr, duchowych i materialnych. I czemu się zabijamy? O kobiety, o złoto, o ziemię, o lasy, o wody, o różne rzeczy. Zabijamy się. Trwa w tej chwili wojna, Ukraina, Rosja i tak dalej, a jest masa innych konfliktów na Bliskim Wschodzie od dziesiątek lat, tłuczemy się. O co się tak naprawdę mówiąc tłuczemy? O co? Kiedy wszystkiego jest pod dostatkiem, powinniśmy żyć w pokoju i w spokoju. I teraz stan duchowy może więc zmaterializować się w tym momencie, kiedy mówimy jam jest zdrowiem, bo jeszcze raz powtarzam, przywołujemy boską moc, twórczą moc. Jam jest miłością, jam jest bogactwem. Więc te stany materializują się i pojawia się zdrowie, pojawia się miłość i bogactwo. A dlaczego by nie? I tutaj prawdziwe znaczenie określenia jam jest, to jest stwierdzenie pierwotnej identyczności człowieka ze swoim źródłem, nie pozwalające mu, człowiekowi, na zniżenie się i włączenie do swej natury tego, czym nie jest. A więc nie jestem nędznym prokiem, nie jestem nędznym robakiem, nie jestem nędzną istotą, bo można mnie zabić, bo można ze mną różne rzeczy zrobić. I co z tego? Można zabić moje ciało, ale mojego ducha nikt nie zabije. Jesteśmy istotami duchowymi. Albo wierzymy w to, że jesteśmy córkami, synami Bożymi, albo też nie. A i przy okazji uwaga, posłuchajcie, nie zamierzam tutaj wchodzić na jakieś piedestały, ambony, głosić jakiegoś słowa, nie mam się z jakiegoś guru za autorytet czy coś w tym rodzaju. Jeszcze pewnie audycja na temat autorytetów powstanie. Powiem wam, nie znoszę w ogóle autorytetów. Możemy być tylko dla innych przejściowymi nauczycielami, przewodnikami, a później każdy z nas ma po prostu przeżyć swoje życie sam. Ale to jest tak na marginesie. Człowiek też to nie są jego doświadczenia. Jest on tym, kim jest. To, że jestem biedakiem, to nie oznacza, że to jest, że ja jestem tym biedakiem. Ja tylko mogę przeżywać stan biedy. Też przeżywałem to. Ja skrzywdziłem kogoś przejściowo, często z nieświadomości. Czy to znaczy, że jestem skończonym jakimś łajdakiem i tak dalej? Nie. Być może popełniłem łajdacki czyn, ale w sensie duchowym nie jestem tym łajdakiem. A więc chodzi o to, że doświadczenia, które wydają się czymś mniejszym od człowieka, od nas, nie powinny być nigdy brane pod uwagę przy ocenie człowieka. Możemy oceniać czyny, czyny mogą być podłe ludzkie, wstrętne, okropne wręcz. Natomiast za tym kryje się człowiek, czy ten człowiek
czy tego człowieka też możemy oceniać po prostu tak aż bardzo negatywnie. Jego czyny. I jak jest powiedziane w Księdze Życie i Nauka Mistrzów Dalekiego Wschodu, jestem zawsze tym, kim ja jestem w duchu, a nie tym, czym zdaję się być w doświadczeniu, w przeżywanym życiu lub też czego doświadczyłem w świecie. Wszystko jedno, co przeszedłem lub zdaję się przechodzić, zawsze pozostaję tym, czym jestem w znaczeniu pierwotnym, czyli obrazem i podobieństwem Boga. Tylko że tutaj jest znowu problem, słuchajcie. Bo jest powiedziane, że stworzył nas Bóg na obraz i podobieństwo swoje. Aha, czyli jeżeli my mamy dwie ręce, dwie nogi i parę innych rzeczy, uszy, oczy, to Bóg też ma uszy, oczy, dwie ręce, dwie nogi. Najgorzej jest, jeżeli zaczynamy się zastanawiać się nad płcią Boga. No wiadomo, że Bóg to jest mężczyzna, a więc, bo mówimy ojciec, a dlaczego nie matka? Bóg nie może być tylko częścią czegoś, Bóg jest całością. Czy musi posiadać ciało? Nie. A więc jeżeli obraz stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, to oznacza to, że mamy wszelkie jego przymioty. Ponieważ on jest twórcą, kreatorem genialnym, to my też możemy być twórcami, kreatorami. A co nie jesteśmy? A nie budujemy domów, a nie wymyślamy samolotów, maszyn, nie budujemy dróg, nie zmieniamy wokół siebie świata materialnego, nie malujemy obrazów, cudownych rzeźb, nie śpiewamy piosenek, nie komponujemy i tak dalej jako ludzie. To jest przecież kreacja, boska kreacja. Jakie cudowne utwory na całym świecie powstały. Powstały i powstają ciągle z kilku nutek, z 30 paru liter alfabetu, ile powieści powstało. Więc jesteśmy boskimi kreatorami. Czyli mamy możliwości stwarzania. I tu chodzi o to, że Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, z możliwościami kreacji, stwarzania. To trzeba głęboko zrozumieć. A więc znowu, wywyższenie do ducha to przesycenie swojej mentalności danym stanem, wibracjami zdrowia, bogactwa, mądrości, wszystkiego tego, czego pragniemy. To jest podstawowy warunek materializacji pragnień. Przesycenie swojej mentalności danym stanem. Bo mówiłem chyba w jednej z audycji, możemy wygrać 10 milionów totka i w krótkim czasie pozbędziemy się tych 10 milionów, bo nie mamy mentalności człowieka bogatego. Nie chodzi o sknery, który będzie ściubił te pieniądze, żeby nie wydać. A to też jest błąd. Ściubienie i tak dalej. I to jest podstawa działania karmicznego prawa przyciągania, kosmicznego prawa przyciągania, które organizuje dosłownie wszystko. Wywyższenie do ducha wszystkiego. I to prawo przyciągania zawsze działa zgodnie z wibracjami, jakimi my emanujemy, ponieważ podobne przyciąga podobne. Myśli i słowa, kochani, wzbudzają emocje. I teraz zwróćcie uwagę, że często mamy coś takiego w brzuchu, czujemy jakby motyle, wtedy kiedy się zakochamy, albo kiedy oczekujemy coś wspaniałego, albo jesteśmy na balu, czy filharmonii, czy na jakimś koncercie, obojętnie co to jest, to co nam się podoba, aż motyle w brzuchu po prostu czujemy, jak niesamowite emocje. Emocje pozytywne przyciągają to, czego chcesz. Emocje negatywne przyciągają to, czego nie chcesz. Ja, słuchajcie, to wszystko przerobiłem. Jak byłem w długach, pożyczałem pieniądze, to tylko bałem się, że nie spotkać na drodze człowieka, któremu byłem winny pieniądze i gdzie już termin upłynął. Już był dzień, dwa i ja się fatalnie z tym czułem. Myślę, że to zrozumiecie, bo wielu z nas było w takich sytuacjach. Akurat wtedy musiałem spotkać zawsze tego człowieka i patrzeć mu prosto w oczy, bo się bałem, a to, czego się boimy, do siebie przyciągamy. Mamy syndrom wówczas ofiary, jesteśmy atakowani wręcz wówczas. Ale my mówimy przede wszystkim teraz o pozytywnych emocjach i pozytywne emocje oznaczają dobre samopoczucie. To, co wzbudza we mnie, w tobie dobre samopoczucie,
jest w związku z tym, w harmonii z tym, czego chcesz, czego pragniesz i na odwrót. I myśl jest przyczyną wszelkiego istnienia i podstawą rzeczywistości. Wszystko, co wypełnia nasze życie, jest skutkiem naszego myślenia, naszych pragnień, naszych lęków. To jest konsekwencja zasady rezonansu. Czym rezonujemy, jak wibrujemy, czy to są wibracje strachu, czy to są wibracje miłości, radości, luzu, spokoju. Czym my wibrujemy? Każda myśl powoduje w kosmicznym polu duchowości kształtu, który może dla nas być niewidoczny kompletnie, to absolutnie zrozumiałe, ale który z czasem manifestuje się w otaczającej nas rzeczywistości. Taka jest zasada. Jeszcze raz powtarzam, że ten temat może być bardzo trudny dla wielu z Was, ale myślę, że sobie poradzicie, bo warto to, co w tej chwili mówię, wysłuchać kilka razy, nasycać się tym. Wiele lat temu, jest tutaj mowa o książce Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Z jednej z audycji mówiłem, że jak miałem chyba 45 czy 48 lat, moja mama podsuwała właśnie tę księgę Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Ja czytałem i mówię, mamuś, przecież to jest jakiś bełkot. Ja z tego nic nie rozumiem. Dopiero chyba po 10 latach, miałem 50 parę lat, sam sięgnąłem, tak wzrok mi się skierował na półki, zacząłem czytać i tak księga mnie pochłonęła. Musiałem dojrzeć do tego, żeby zrozumieć to, co wcześniej było kompletnie dla mnie niezrozumiałe. I wszystko jednak potrzebuje, posłuchajcie, czasu. Dlaczego? Bo myśl przebywa w kosmicznym polu duchowości do chwili, w której zaistnieje odpowiednia sytuacja, w jakiej mogłoby dojść do zamanifestowania jej w ludzkim życiu. Mógłbym powiedzieć, że musi je jakby zebrać masa krytyczna. W myśli muszą nam się poukładać. Popatrz, jak jest z jazdą samochodem. Chodzimy na kurs, uczymy się jeździć. Dobra, już po raz pierwszy sam siadam do własnego samochodu i teraz jak się to odbywa? Aha, co mam zrobić? Aha, dobra, kluczyk do stacyjki. Aha, spojrzeć w lusterka. Czy nas gdzieś tam no, nie ma z boku jakichś ludzi i tak dalej. Aha, dobrze. I teraz co mam zrobić? Aha, wycisnąć sprzęgło. Aha, włączyć bieg. Aha, jeszcze raz rozejrzeć. Aha, kierunkowskaz. Aha. A później, jak mamy biegłość w tej jeździe, to nawet się nie zastanawiam się, wsiadamy, jedziemy, nawet nie wiemy, jak to jest. Tworzymy jedność z tą maszyną. A więc tak samo powinniśmy tworzyć jedność z naszymi myślami, wibracjami, w tym wszystkim, co stwarzamy. Wszystko jednak, jeszcze raz powtarzam, potrzebuje czasu, ułożenia się. I pragnienie czegoś połączone z wiarą w jego zrealizowanie jest stanem zharmonizowania i dobrostanu, natomiast pragnienie czegoś połączone z wątpliwościami jest stanem po prostu dysharmonii. I jak mówi Joe Vitale, manifestowanie własnych pragnień możliwe jest jedynie wtedy, gdy szczerze wierzymy w ich spełnienie, w realizację wyznaczonego celu. W przeciwnym razie powstaje wyłącznie złudzenie, iluzja. Ale ja się tak bardzo modlę, jak tak bardzo wierzę, ale. No właśnie, ale, powstaje ale. I to jest właśnie problem. I teraz pamiętajmy, że cień wątpliwości zniszczyć może wszystko. Jedynie głębokie przekonanie i wiara w realizację marzeń umożliwi ich urzeczywistnienie. Nie ma inaczej. Wystarczy cień wątpliwości, to jest jak mały kamyk wrzucony gdzieś do łożyska. A więc jakie są największe przeszkody w materializowaniu stanów duchowych, moje własne, innych? Ja jeszcze nie mam tak, że pciąg i sprawa załatwiona. Proszę, pamiętajcie o jednej rzeczy. Zaraz do tego dojdziemy, tu wyjaśnię. Wyobraźmy sobie, że jesteście w lesie, macie siekierę, macie jakiś sznurek może, parę innych rzeczy, jakąś pałatkę. No i widzicie, że zbiera się chmura, coś musicie jakiś sobie szałas zrobić. Jaki to problem? W jakim czasie taki szałas powstanie?
może powstać w przeciągu 10, 15, 20 minut. Wystarczy, że narąbię gałęzi, jakieś dwa drągi wbiję rozwidlone, trzeci drąg jako poprzeczka, pałatkę rozwieszę, a może po prostu jeszcze to przeplotę czymś, jak nie mam tej pałatki, jakieś tam gałęzie poukładam i już schroniłem się przed burzą, przed deszczem. A więc to trwało pół godziny przykładowo. Ale zbudowanie domu o powierzchni 100 czy 200 metrów to już większe przedsięwzięcie. Wymaga dłuższego czasu, większych nakładów myślenia, materii również i tak dalej. A więc wracam. Największe przeszkody w materializowaniu stanów duchowych, moje własne i innych. Niewiedza, niecierpliwość, nieumiejętność, niewiara, niepewność o wynik działania, wszelkie lęki wpajane nam od dzieciństwa, przenoszone z pokolenia na pokolenie, odchodzenie od ideału zamiast trwania w bezkompromisowości. A właśnie, że to zrobię. No co, że ty się głębiej do niczego nie nadajesz. Ty nie nadajesz się, nie masz skończonych wyższych studiów, nie masz jakiegoś świadectwa, certyfikatu. O czym ty człowieku mówisz? A właśnie, że to zrobi. Już to robię. Już się to materializuje. I na koniec powstanie stanu rozdwojenia, dualizmu. Jak to Biblia również mówi o ludziach, że mają podwójne języki. Tak, tak, no ja jestem w stanie to zrobić, tak, ale wiesz, ale i jak jest w komputerze ten przycisk delete, więc to jest taki delete, ale. Tak, tak, kochanie, jesteś piękna, ale poleciało. Tak, tak, jesteś mądry, ale to znaczy, co ja mówię o tej mądrości czyjejś tam i tak dalej, i tak dalej. I dlatego, słuchajcie, jeśli macie ideał i całkowicie weń wierzycie, macie swoje plany, pragnienia, to trzymajcie go zupełnie dla siebie, nie mówiąc o nim innym, dopóki się zupełnie nie skonsoliduje w formie. Bo wokół będziecie mieli masę przyjaciół, oczywiście w cudzysłowie przyjaciół, masę życzliwych. No ale słuchaj, kochany, ja ci jak najlepiej życzę, ale myślę realnie. To jest niemożliwe, żebyś to zrobił. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie są nasze doświadczenia, czy nie? Dlatego jest takie rosyjskie powiedzenie: ciszej jedziesz, dalsze budziesz. Czyli jedź po cichutku, po cichońku. Nic nikomu nie mów, rób swoje, bo oni ci zakłócą wszystko. Nawet jak nie będą mówić słowami, to będą myślami, energię ci będą odpowiednio wysyłać. I zawsze utrzymujcie jasno w umyśle tę jedną rzecz, którą mamy dokonać, którą macie dokonać, a nie którą chcemy lub pragniemy dokonać. Ja zaraz będę mówił jeszcze o chceniu. To wszystko utrzymuje umysł w jasności. Z chwilą, gdy pozwalamy wejść innej myśli, stajemy się dwojako myślącymi, mamy podwójny umysł, a więc te zwykle ale. No wiesz, no może mi się uda, ale no jest tu dużo trudności. Zaraz, nie ma czegoś takiego. Jakie trudności? To są zadania do rozwiązania. Nie ma problemów. Są to zadania do rozwiązania. Sądzicie, że w tej chwili to, co mówię, to ja przez to nie przechodziłem? Przechodziłem przez to wszystko. Czasami byłem w bardzo trudnych warunkach, gdzie było mnóstwo takich życzliwych i czasami naprawdę było trudno wytrzymać. Człowiek się załamywał, a mimo wszystko trwałem. Moich 21 książek, które do teraz napisałem, do tej akurat prezentacji, nie zrobiłbym tego, gdybym nie wierzył w siebie. Ale ta moja moc brała się z mocy absolutu. Otrzymałem to jako dar. I dzisiaj mówię, nie dobijesz mnie nawet, nie dobije mnie nikt nad żelaznym kołkiem, nie ma siły nawet na to. Ja w tej chwili, słuchajcie, nie chodzi o to, że ja szarżuję, jaki to ja jestem, wszechmocny. Nie. Moja moc pochodzi od absolutu, od najwyższego. Ja z siebie nic nie mam, mówię to zupełnie otwartym tekstem. Trzeba to zrozumieć. To nie jest jakieś krygowanie się, jakieś wygłupy i tak dalej, i tak dalej. I teraz następna uwaga. Jeśli początkowo człowiek nie osiąga powodzenia w swych usiłowaniach,
to musi jednak pozostać wierny swym postanowieniom. Nazywa się to ćwiczeniem woli, próbą zaufania do samego siebie albo wyrazem wiary kierującej wysiłki ku ideałowi. Ideał nigdy nie może być osiągnięty bez ćwiczenia woli, czyli świadomego kierowania wysiłków. Bez ćwiczenia nie będzie nic, bez powtórki nie będzie nic. Starożytni Rzymianie mówili, powtórka jest matką nauki. Powtarzamy, 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 powtarzamy. Czy od razu kto się urodził z wielkim talentem, na przykład malarskim, od razu malował? Czy ten, który dostał talent rzeźbiarza, od razu rzeźbił cudowne postaci? Czy mechanik, człowiek, który ma dryg do mechaniki, talent do mechaniki, od razu wszystko wie na temat samochodów? Najpierw się musi nauczyć, ćwiczyć to. Nawet słynni matematycy musieli dojrzeć. Mistrzowie gitary. Jest taki młody chłopak, Polak, wspaniale gra, wirtuoz gitary. Nie będę w tej chwili mówił nazwiska, znacie go na YouTubie. Albo dobrze, Marcin Patrzałek. To jest wirtuoz, ale co, on sam od razu grał? Nie. To były ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Czy mistrzowie sportu od razu sami siebie biją rekordy świata? Nie, to jest ogromna praca. A więc w każdym naszym zamierzeniu mamy włożyć pracę. Samo nic nie przyjdzie. Więc wszystko na świecie toczy się według ustalonego rytmu, bo rozwój duchowy wymaga czasu i cierpliwości. Zachowajcie więc cierpliwość i pamiętajcie, że na postęp trzeba trochę zaczekać. Nie przynaglajcie samych siebie i cieszcie się każdym, choćby najdrobniejszym sukcesem, najdrobniejszym postępem. Nie rezygnujcie, jeśli początkowo nie dostrzeżecie żadnej zmiany. Pamiętajcie, niełatwo odrzucić starą skórę, czy odrzucić dawne nastawienia, przyjąć nowe. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie cierpliwi. Marzenie się spełniło. Jednak musiałem całkowicie zmienić swój światopogląd, zostawić za sobą dawnych znajomych stare przyzwyczajenia. Moje nowe życie wynagrodziło mi wszystkie zmiany. Tak będzie również iż u was w 100%. To nie są moje słowa, ale odniosę się do tego. Był czas wiele lat temu, że faktycznie przenosiłem się z jednej miejscowości do drugiej i zostawiłem wszystkich swoich znajomych. To wyszło tak, jakby ktoś podjął za mnie taką decyzję. Nawet wszystkie kontakty w telefonie wycięło mi. Czyli jeżeli macie szafę pełną kiecek, garniturów, to nie włożycie już do tej szafy nic nowego, a to są stare kiecki, stare garnitury niemodne. Trzeba tą szafę opróżnić i dopiero znajdzie się miejsce na włożenie czegoś nowego. Więc będzie tak u was, zajdą wszelkie zmiany, których pragniecie, ale musicie jednak szczerze tego pragnąć. Zmiana nie wymaga od nas wysiłku, lecz poświęcenia dawnego życia, pożegnania ludzi, z którymi od lat łączą nas jedynie konflikty i nieporozumienia, pozostawienia za sobą tego, co przypominać będzie nam o dawnych przyzwyczajeniach, problemach i bolączkach. I nie ma znaczenia, z czego zrezygnujemy. Najważniejsze, żebyśmy z pewnych rzeczy zrezygnowali. Bo jeżeli pragniemy zmian w życiu, to musimy zrezygnować ze wszystkiego, co uniemożliwia nadejście nowego. Opróżnić szafę. Pamiętajmy, że nie możemy napełnić pełnej już szklanki. W żadnym wypadku. I teraz podzielę się z wami, kochani, taką technologią pracy nad sobą, nad którą też myślałem. Zastanawiałem się, jak po prostu stwarzać pewne rzeczy punkt po punkcie. U mnie to działa, naprawdę. Więc kiedyś zaczytywałem się książkami, gdzie trzeba było tam zwizualizować, czego chcę i tak dalej. Ale czasami to była trudność. Boże, ale co ja tak naprawdę mówiąc chcę od życia? Jakie mam pragnienia? I wiecie co, że łatwiej było stworzyć, czego nie chcę?
A więc już nie chcę być chory, nie chcę być biedny, nie chcę być taki, siaki, owaki. No więc zapisz to sobie, czego nie chcesz. I w związku z tym, jeżeli nie chcę być chory, to znaczy, że chcę być zdrowy. Moje pragnienie, moje dążenie to jest zdrowie. Moje pragnienie, dążenie od biedy to są po prostu pieniądze, bogactwo, czyli spokój materialny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czego chcę? Teraz napiszcie sobie, napiszcie, dlaczego tego chcecie. I teraz trzeba zmienić orientację myśli, bo koncentrujesz się już na tym, czego chcę i dlaczego, a nie na tym, czego nie chcę. To, co na początku było, czego nie chcę, już możecie wyrzucić po prostu do śmieci, spalić to. Wyłącznie koncentracja na tym, czego chcę i dlaczego. I zaczynam grę, a co by było, gdyby w czasie teraźniejszym, czyli na przykład zamykacie oczy, widzicie siebie jako człowieka, który ma pieniądze, który jest zdrowy, sprawny, żyje w pięknym otoczeniu, jesteście gdzieś nad Atlantykiem, Copacabana na przykład i tak dalej, boi hotelowych, w hotelu, w którym mieszkacie, idzie do was, widzicie z jakąś szklanką, całą karawką jakiegoś fajnego napoju orzeźwiającego i tak dalej, i tak dalej. Słyszycie szum fal, brudzicie w tym po prostu piasku ciepłym bardzo, jest fantastycznie, oddychacie świeżym powietrzem. Co by było, gdyby już teraz, w czasie teraźniejszym? Oczywiście można powiedzieć, że to jest idiotyzmy, ale to też nie ja wymyśliłem tak do końca. Nie jestem aż taki mądry, ale to był wynik przemyśleń i nauki od naprawdę mądrych ludzi. I teraz, jeżeli zaczynacie tą grę, to poczujcie te motyle w brzuchu. Czuję się coraz lepiej, coraz bardziej harmonizuję się z tym, kim jestem naprawdę. Jestem szczęściarzem, jestem fantastycznym facetem czy cudowną kobietą. Więc zharmonizowane myśli to myśli dające dobrostan. Jak nie ma zharmonizowania, to jest już wówczas po prostu problem. I teraz dalej, ciągle to jest ta gra, co by było, gdyby w czasie teraźniejszym. Czyli wyobrażaj sobie obiekt twojego pragnienia, umieść siebie wewnątrz tego obrazu, na tej plaży w tej Copacabanie. Zobacz, usłysz, poczuj, nasycaj się, doświadczaj w wyobraźni najpiękniejszych uczuć związanych z przeżywaną historią. Przeżywaj sytuację emocjonalnie. Ciesz się, bądź pełen radości. To emocje są stwórcze, a nie zimny rozum. 2 plus 2 równa się 4. 2 razy 5 równa się 10, a może 10,2. Oczywiście jest to bzdura matematyczna, tak, zgadzam się, ale mówię, chodzi o wyjście poza schematy. Opisz to wszystko, co czujesz, czarno na białym i to z palucha, nie w komputerze, tylko ręcznie to pisz. A dlaczego? Dlatego, że jest połączenie nerwowe między ręką a mózgiem. I jeżeli piszesz, to całe ciało po prostu to obrabia, przeżywa. Czytaj to często, codziennie po kilka razy, nasycaj się tym. Wykonaj kolaż ze sobą w roli głównej, wykonaj mapę marzeń. Oglądaj to jak najczęściej i afirmuj. Afirmuj. Ale, ale, ale jest tak, kochani, że czasami jesteśmy leniami, że czasami nam się nie chce, że czasami, jak to w wielu książkach się kiedyś naczytałem, że wizualizuj swój dom do ostatniego gwoździa, obrazka na ścianie, firaneczki i tak dalej. A ja jestem tylko człowiekiem. Czy jestem naprawdę w stanie wszystko sobie wyobrazić, dograć? Jest taki dowcip w wielu książkach opisywany, że pewna pani chciała żyć w komforcie, afirmowała, znaczy myślała o komforcie, żyje w komforcie, żyje w komforcie. No najbliższe Boże Narodzenie otrzymała papcie z napisem komfort. To żyje w komforcie. Taki problem. A więc zobaczcie, to jest taki oczywiście żart, który ilustruje to, że uważaj na swoje marzenia, bo mogą się spełnić. Takie powiedzenie chińskie. I moje doświadczenia wskazują, że lepiej w takim razie zdać się na siłę wyższą, na nadświadomość, na boską świadomość.
Uważam, że można powiedzieć wszelkie nasze sprawy Bogu. Bóg to jest tylko też etykietka. Wszystko, co weźmiecie tutaj pod uwagę, nazwijcie absolut, genialny kreator, miłość, źródło, wszystko jest dostępne. Możemy Bogu powiedzieć o wszystkim, wyrazić pragnienia i poprosić doskonałe boskie zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb bez krzywdy dla innych, i jak mówiłem na początku, i zgodnie z najwyższym dobrem wszelkich istot. Przecież Bóg doskonale wie, że mamy swoje potrzeby. Jak rodzice, którzy wiedzą, że muszę mieć, jako chłopak oczywiście, że muszę mieć spodnie, że muszę pójść do fryzjera, że warto, żebym miał rower i tak dalej, i tak dalej. A więc oni też myślą o tym. Nie muszę, co prawda, czasami mogłem powiedzieć, mówię, mamuś lub tatusiu, chcę pójść do kina, mogę liczyć na piątaka, bo kiedyś były bilety po 5 zł, jak ja byłem takim szczewikiem w podstawówce, bo były wyświetlane filmy, na przykład Winnetou, gdzieś tam, no i bilet kosztował albo 3, albo 5 zł na przykład. I wówczas co mamy robić, jeżeli prosimy, jeżeli rozmawiamy jak z kumplem, jak z rodzicem, jak z przyjacielem? Należy jedynie prosić i dziękować za spełnienie. Taka jest prawidłowość. Wierzcie, że już teraz otrzymaliście i dziękujcie od razu z góry. I tu jeszcze jest jedna uwaga. To, co wybierasz dla siebie, daj drugiemu. Jeśli postanawiasz być szczęśliwy, spraw, aby drugi był szczęśliwy. Jeśli wybierasz zamożność dla siebie, spraw, aby drugi był zamożny. Jeśli pragniesz więcej miłości w swoim życiu, spraw, aby drugi zaznał więcej miłości. Postępuj szczerze, nie dla własnej wyłącznej korzyści, lecz dlatego, że naprawdę życzysz tego drugiemu, a wszystko, co dasz, wróci do ciebie, wróci ci się. Taka jest zasada. Nie egoistycznie. Byle ja, byle sobie. Grabią w naszą stronę i tak dalej. Dzielmy się. Przepraszam, że teraz mogę wyjść na takie kim to ja nie jestem, ale ja właśnie dzielę się z wami tą wiedzą, którą staram się wdrażam w swoje życie, do mojej praktyki. Różnie to czasami bywa, bo czasami zapominam o pewnych historiach, a później znowu się odświeżam. I teraz popatrzcie, przekazuję wam to, co sam również powinienem znać i co sam powinienem stosować. I to jest też dar dla mnie, że wyszła sprawa tych właśnie audycji, że ja mogę odświeżyć na bieżąco sobie to i teraz mam takie skondensowane i mogą wracać do tych audycji wielokrotnie. Tak, nawet jest mi źle, bo są takie dni. Życie to jest sinusoida. Bóg, absolut, genialny kreator, swoje działania zaplanował doskonale, bo wiedział, co chce osiągnąć. Z najdrobniejszymi szczegółami, zarówno w makro, jak i mikroskali, nanoskali, jak zwał, tak zwał. I pytanie jest, czy my, ludzie, również tak potrafimy. I niestety, jako synowie ludzcy, jako córki ludzkie, jako dzieci ludzkie, nie. Natomiast jako tak zwane dzieci Boże, tak zwane córki, synowie Boży, czyli absolutnie zjednoczeni z Bogiem w myśli, z taką pewnością wiedzący, że jestem dzieckiem Boga na 100% i postępujący zgodnie z tą linią boską, nie krzywdzący siebie, nie krzywdzący innych, z doskonałymi wibracjami, ale więc w przymierzu z Bogiem możemy. I tutaj jest ten symbol, który ja tutaj pokazałem, te tęczowe barwy. Oczywiście niektórych może to drażnić, ale przecież tęcza to jest znak łuk. Tęczowy to jest znak przymierza Boga z człowiekiem. Trzeba to rozumieć. I wówczas dopiero, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, w przymierzu z Bogiem, działa w nas i poprzez nas mądrość Boża. Oświeca wszystko wiedzący Duch Boży. Ja powiem tylko tak, że niejednokrotnie przed wykładami proszę, rozmawiam sobie z Bogiem, mówię, Boże, mm, działaj we mnie i poprzeze mnie, działaj w tych ludziach i poprzez tych ludzi, którzy będą mnie słuchali, z którymi będę miał do czynienia i spraw, żeby się działo to, co Ty planujesz, to, co Ty chcesz, nie ja. Niech to będzie Twój boski przekaz. I wiecie wówczas, jak
Jak często, jak zwykle jest, jak w zasadzie zawsze tak jest. Jak tylko nie zapomnę o tym, to wiecie co, że skrzydła u ramion urastają, że jest taka energia na wykładach, a często robię wielogodzinne wykłady na przykład, 4-6 godzin po 60 minut. Robiłem takie, teraz troszeczkę jest mniej. 3 razy po 3, 4 razy po 60 minut, 3 razy po 60 minut. To jest ciężka praca, tak prawdę mówiąc. Ale daje power niesamowity. Niesamowity. I teraz słowa Saint-Germaina z książki o alchemii, formuły przemiany samego siebie. Niech szczery uczeń, który zamierza rozważyć i przećwiczyć metody opanowania umysłu i pamięci, będące metodami samego Boga, wyrobi sobie nawyk świadomego przekazywania temu błogosławionemu wyższemu ja, czyli Chrystusowemu ja. A co to znaczy Chrystusowe ja? Chrystus to jest dziecięctwo Boże, czyli zjednoczenie z Bogiem, odpowiedzialność za projektowanie, udoskonalanie zarodkowych pomysłów i wzorów twórczych. Czyli to, co my mamy zamierzone, jakaś myśl, idea, pragnienie, chęć, mówi Boże, ale myśl mi wpadła. Panie Boże, ale Ty poprowadź mnie w tym, bo ja coś mogę pokręcić i może czegoś nie dogram. Oddaję to Tobie. Ty w pełni doskonale wszystko to stworzysz, zaplanujesz we właściwym czasie. Pamiętajcie, że 24 godziny na dobę wasz wyższy umysł działa w poszerzonych wymiarach. Ten błogosławiony pocieszyciel, nieznany wam i niepoznany w świecie zewnętrznym, czeka, aby wezwano go do działania i zaiste funkcjonuje wolny od zwykłych ograniczeń czasoprzestrzeni. Zatrudnijcie zatem wasz wyższy umysł, zarówno jako pomocnika, jak i nauczyciela, ponieważ żyjący w nim Duch Święty Prawdy może doprowadzić was do całej prawdy. U mnie to funkcjonuje. Nie mówię, że zawsze, bo czasami zapominam po ludzku. Ojejku, czemu Boże Ciebie nie poprosiłem o pomoc? Wiecie co, że przed rozpoczęciem nagrania tej audycji miałem ogromne problemy z oświetleniem. Ciągle jakieś plamy, jakieś coś. Słuchajcie, z 20 minut ustawiałem. Ciągle było nie tak. Aż w końcu myślę, zaraz. A czy ja w ogóle poprosiłem o pomoc? No, zrobiłem parę rzeczy, faktycznie się pomodliłem na swój sposób, czyli porozmawiałem, mówię, Boże, no, chcę to przekazać w jak najlepszy sposób i niech to będzie Twój boski przekaz, więc spraw, żeby to wszystko, co robię, uładziło się, było fajne, wyprostowało się, żeby już nie było problemów technicznych i słuchajcie, może dosłownie kilkanaście sekund, tak, pstryk, wszystko zaczęło działać. To jest niesamowite, ale uwaga, to są moje doświadczenia. Wcale nie musicie w to wierzyć. Możecie to, jak wiele razy powtarzam, możecie wziąć to w całości, co mówię, możecie w całości odrzucić, możecie wziąć część tylko, ja tylko mówię o mojej ścieżce. Więc co najlepiej zrobić? Najlepiej więc prosić, aby Bóg wypełnił nas świadomością Chrystusową. A świadomość Chrystusowa pozwala na to, abyśmy się stali tak zwanymi prawdziwymi synami, córkami Bożymi, dziećmi Bożymi. I teraz pytanie dlaczego? Ponieważ, jak mówi Biblia, syn ma to, co ma ojciec. Czyli my, ja, Janusz, ty, Zosiu, Marysiu, Kasiu, Zbyszku, Kamilu i tak dalej, też wszyscy mamy to samo, co ma Bóg, absolut. I o tę wielką łaskę warto jedynie poprosić i oddać się zupełnie Bożej woli. Nie Twoja wola Boże staje się, niech Twoja wola Boże staje się nie moja. Przecież tak zawsze mówił Chrystus Jezus. Więc dozwala więc w ten sposób na działanie Bożego umysłu w nim i w całym wszechświecie w sprawach go dotyczących. A Boży umysł udoskonala, poprawia, wprowadza doskonałe zmiany, przewiduje, sprawia, wie i działa. Nie lepsze to oni samemu szarpać się z życiem? Ale ja w to nie wierzę. Ale to już nie jest nie moja sprawa. Powiedziałem, można to w całości wyrzucić.
Może niektórych będzie drażnić, może pojawią się tacy, którzy wiedzą więcej. Ich będzie drażnić, że ja się podobno wymądrzam. No to niech robią swoje, niech się dzielą z innymi tym, co wiedzą, znacznie lepiej na przykład niż ja. Nie mam do tego uchowej pretensji. Ja tylko przekazuję to, co na dzisiaj wiem. A za rok, za dwa może będę wiedział jeszcze więcej. Może coś zweryfikuję. Nie wiem, nie umiem powiedzieć na dzisiaj. Oddaję się tylko absolutowi. Ale teraz już prawie na zakończenie, blisko. Pamiętajmy, że co posiejesz, to i zbierzesz. Jest jedno ziarenko, z tego jednego ziarenka wyrasta kilka łodyg. Na każdej łodydze są kłosy. I w takim jednym kłosie jest 30-40 nasion. Zobaczcie, z jednego ziarenka. Z tego może być całkiem fajny chleb. Oczywiście jest to metafora pewna przynośnie. Ale, ale, jeszcze tu jedna rzecz. Jeżeli nie zaakceptujesz prawdy, że masz zdolności, aby to wszystko osiągnąć, czego pragniesz, nigdy tego nie osiągniesz. Nigdy. A więc mogę, umiem, potrafię, jestem zdolny, jestem wiecznym zwycięzcą. Przenoście to dalej, uczcie własne dzieci. W wielu rodzinach, ja się wychowałem w takiej rodzinie. Do niczego nie dojdziesz. Tu zdradzam swoje bardzo intymne historie. Do niczego się nie nadajesz i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo trudno trwać, ale Bóg mnie prowadził. Wierzę w to. Nie jestem jakimś księdzem, kapłanem, chociaż była taka kiedyś pewna moja znajoma, która mówi, ty jesteś klecha, pleszysz. Dobrze, pleszę. Przekazuję słowo, takie, w które wierzę. I sprawa załatwiona. Reszta mnie nie interesuje. Skórę na siedzeniu mam tak twardą, jak skóra hipopotama w różnych sytuacjach byłem. I teraz słuchajcie, jeszcze jest jedno takie ostrzeżenie, bo ludzie narzekają. Narzekałem na swój los, biadoliłem, nie mam butów, nie mam butów, czym będę chodził? Narzekałem do momentu, kiedy ujrzałem człowieka bez rąk i nóg. Pewnie ogromna większość z nas zna tego człowieka, Nick Wójcicz, który urodził się właśnie w takiej postaci, bez rąk, znaczy jedną nóżkę, ma taką płetewkę. To jest jego cudowna małżonka, mają dzieci. Uśmiecham się, bo kiedyś jakaś dyskusja wśród znajomych wynikła, że w sensie fizycznym, przepraszam bardzo, to może zabrzmieć tak trochę dziwacznie, odbiegam od tej pełni duchowości, wielkich słów, ale jak oni to dziecko, że tak powiem, stworzyli w sensie fizycznym, w sensie techniki wykonania. Facet jest bez rąk, bez nóg. Wszystko można zrobić, jeżeli się bardzo chce. Ma cudowną, cudowną żonę. Pływa na łódce, skacze na spadochronie, uczy tysiące, w zasadzie miliony ludzi na całym świecie, jak przetrwać. A chciał się zabić. Czuł się przeklęty przez los, Boga, jak zwał, tak zwał. Można? Można. Jam jest miłością. Jam jest radością. Jam jest mądrością. Jam jest taktem, dyplomacją i rozwagą. Jam jest pełnią harmonii. Jam jest wewnętrznym spokojem. Jam jest mocą uzdrawiającą. Jam jest obfitością wszelkich dóbr duchowych i materialnych. Tak to jest. I dziękujmy, dziękuj. Codziennie, w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Niż Eckhart taki, przepraszam, ale tutaj był telefon, się odzywał. Dziękujmy za wszystko, co otrzymujemy. I jest powiedziane, jeśli jedynym słowem, jakim się modlisz przez całe życie, słowo dziękuję, to już wystarczy. To są słowa mistrza Eckharta, dominikanina żyjącego w XIII wieku. Miał wielkie szczęście, bo zanim zaprowadzono go na stos, to wcześniej zmarł jako staruszek, bo zamierzali go po prostu ukarać za herezję. Mistrz Eckhart.
Jeśli jedynym słowem, jakim się modlić przez całe życie, słowo dziękuję, to wystarczy. Wdzięczność. A więc bądź wdzięczny za to, co już masz. Otrzymasz wszystko to, czego pragniesz. Bo wdzięczność to klucze do niebios bram. Kiedyś ciemną nocą otrzymałem takie słowa, więc przekazuję to wam dzisiaj. I jeszcze jedno. Ufaj i miej nadzieję. To wiara nas prowadzi. Kiedyś w bardzo trudnej sytuacji mojej życiowej, w rozpaczy dosłownie, prosiłem, mówię, Boże, wskaż mi, co ja mam dalej robić, jak ja mam w ogóle żyć. Cały dzień szukałem odpowiedzi, jakimś urywku książki, gazety, słowa z telewizora i tak dalej. Dopiero około 22 włączyłem telewizor włączyłem po prostu telewizor. Ostatnie kilka minut filmu Dragonfly Ważka. No, film z Costnerem, to musi być bardzo jakiś dobry film. I ostatnie słowa. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. Nie ukrywam, rozpłakałem się wówczas, bo widziałem, że to były słowa dla mnie, do mnie. Miałem być cierpliwy, cały dzień miałem czekać na to słowo. To było coś cudownego. Było to wiele lat temu. Upłynęło ponad 20 lat od tamtego czasu. A ja często w swoich książkach niektórym ludziom wpisuję: ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. I dlatego nigdy, przenigdy nie poddawaj się. Nigdy, przenigdy nie poddawajcie się. Kochani, życzę wam mocy radosnego stworzenia i doświadczania życia. Jeżeli ktoś będzie chciał coś tam napisać do mnie, bo czasami macie jakąś potrzebę, no to jest tutaj mój mail i sprawa załatwiona. I to jest na teraz wszystko. Trochę popracowałem, wy też popracowaliście. Dziękuję, żeście byli. Jeszcze raz proszę ewentualnie, o tutaj znowu jakieś cienie, widzę, czyli ciągle jakaś technika zawodzi. Ewentualnie tych, którzy no niekoniecznie się muszą zgadzać z tym, co mówiłem, mają prawo do tego, o taki rodzaj łagodności, o wyrozumiałość. Jeżeli tworzę, to też tworzę dla siebie. To jest moje widzenie świata. Każdy z nas może mieć własne widzenie świata. E, Każdy z nas może iść własną ścieżką i sprawa załatwiona. Najlepszego dla was. Papatki. Cześć.